Szczerze wątpię, już straciłem jakąś nadzieję. Jedziemy do Satak. No i dojechaliśmy pod Satak. Jesteśmy na Gazpromie, nie wiem, w zasadzie nie ma żadnego szyldu. Jest Gazprom G-Drive. O, tam jest szyld Gazpromu. Zobaczymy, czy złapiemy coś dalej na Czarnogórę. Matylda ma już dosyć. Wykończyła ją jazda po zakrętach jak Monte Carlo. Kolega właśnie oglądał F1 i jechał. Tego dnia szukaliśmy jeszcze transportu, ale zrezygnowani stwierdziliśmy, że warto spędzić noc tutaj, gdzie jesteśmy. Było to bardzo dobre miejsce do spania oraz mieliśmy bardzo blisko zaopatrzenie. Stwierdziliśmy, że dalej nie jedziemy i zaczynamy konsumować oto serbski trunek. Jeden najpierw czysty, a później będzie śliweczka z miodem. Niech wziął nas gościu, niestety do Podgoricy był sam, miał pusty samochód, suwa, Subaru jakieś, no niestety nie chciał, no nie musiał, no trudno bardzo. Zaraz będziemy rozstawiać namiot, niestety nie posłuchaliśmy jednej najważniejszej zasady. Najpierw namiot, później pij. Zobaczymy, jak pójdzie nam tym razem rozstawienie namiotu. Najlepsze to jest to, że jak nam czegoś braknie, na przykład alkoholu, to mamy tutaj 2-4 na dobę. Ale pamiętaj, że tylko jest ten 4 raki jeszcze zostały. Tylko 4? No, bardzo mało alkoholu. Wzięliśmy jedną z 5. Wszystkie w takim samym No i najszą. Ile ona kosztuje? Z około 90 zł. 2400 dinarów. No i uwaga, udało się rozłożyć namioty. Może to nie jest aż takie super, ale daliśmy radę. Trochę popadało, tam już się rozpogadza, ale pogoda głównie wyglądała jak tak. Widoczki ładne. Zaczynamy dalszą przygodę. Teraz do Montenegro, do Czarnogóry i na wybrzeże już do miejsca docelowego. Tam leży nasz tropik, który miał wysnąć, ale nie wyszedł. A my ruszamy dalej w stronę Podgoricy. Niestety, aby łatwiej było nam łapać stopa, musieliśmy się rozdzielić. Zostaliśmy wysadzeni na drodze, dojechaliśmy przed Ulżyce. Idziemy na stację benzynową przy drodze i tam będziemy łapać stopa. Jesteśmy już na dobrym miejscu, bo wszystko jedzie w stronę tamtą, gdzie chcemy. Ale mamy towarzysza podróży do Podgoricy. Jedziesz z nami, piesku? Jedziesz z nami? Jedziesz? Nie jadę. Dzięki, cześć. Czarnogóra to fascynujące miejsce o bogatej historii i interesującej kulturze. Nazwa Czarnogóra pochodzi z języka czarnogórskiego i oznacza po prostu Czarną Górę, co wzięło się z kolei od gęstych lasów, które pokrywają góry w tym regionie. Jest to jedno z najmniejszych państw europejskich pod względem powierzchni i liczby ludności. Jest to także jedno z najmłodszych krajów, ogłaszając swoją niepodległość od Serbii w 2006 roku. Robi to wrażenie. Serbia, Montenegro. Będąc już w Czarnogórze, byliśmy zachwyceni tymi widokami. Czarnogóra jest krajem o dużej różnorodności kulturowej. Na terenie kraju żyją różne grupy etniczne. Językiem urzędowym jest czarnogórski, ale używane są także inne języki, tak jak serbski, chorwacki, bośniacki i albański. Co ciekawe, w 2013 roku po raz pierwszy w historii prezydentem stała się demokratycznie wybrana kobieta. Wjechaliśmy właśnie do Podgoricy, jeszcze tylko godzina drogi do baru i będziemy u celu naszej autostopowej podróży. Mamy w celu zwiedzanie monasteru Ostrog, następnie pojechanie do Kotoru, Budwy i zobaczenie innych lokalnych miejscowości. Po drodze z Podgoricy do baru możemy minąć jezioro Szkoderskie, które jest jak najbardziej jednym z kluczowych punktów na mapie Czarnogóry. Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej, jednak mimo to obowiązującą walutą w tym kraju jest euro. Po rozpadzie Jugosławii ze względu na hiperinflację dinara, Czarnogóra przyjęła w porozumieniu z Niemcami ich walutę, czyli markę. Po przyjęciu przez Niemcy euro, Czarnogóra jako państwo starające się o członkostwo w Unii Europejskiej dostała zgodę na przyjęcie europejskiej waluty. Jak się spało? Nie mieliśmy za dużo czasu, dlatego chcieliśmy wypożyczyć samochód, żeby zobaczyć wszystkie miejsca warte zobaczenia w Czarnogórze. W końcu dojechaliśmy. Jesteśmy teraz w restauracji, jemy obiadek, później będziemy się rozglądać za samochodem. Zobaczcie, jakie widoki z tarasu podczas jedzenia na góry. Pięknie.
Ale dupa, chcieliśmy wynająć samochód, ale okazało się, że zapomnieliśmy prawa jazdy. Takiego dokumentu prawa jazdy, a mój obywatel chyba nie będzie tu respektowany. Jeszcze zobaczymy, czy pani coś z tym poradzi, ale jak na razie się zapowiada, że albo będziemy podróżować po Czarnogórze na autostopa znowu do Budwy i Kotoru, no i będziemy musieli ten monaster chyba sobie odpuścić, bo jest trochę za daleko, albo wypożyczymy ten samochód, ale szczerze wątpię, już straciłem jakąś nadzieję. Słuchajcie, może jednak się uda, może dostaniemy i zdobędziemy zdjęcie z prawa jazdy i wypożyczymy w końcu ten samochód w takich przebojach. Prawdopodobnie uda nam się wypożyczyć samochód, wszystko jest ok. Nasz samochodzik, którym przemierzamy Czarnogórę. Pakujemy się do środeczka i jedziemy dalej w podróż. Co dzisiaj zwiedzamy? Monastyr, Kotor, Budwę. Zobaczymy, ile czasu będzie. Przez to, że dojechaliśmy do Czarnogóry jako pierwsi, to musieliśmy podjechać po Mateusza i Matyldę do Podgoricy, a stamtąd udaliśmy się do monastyru. Drogi w Czarnogórze to spełnienie marzeń dla wielu kierowców. Są piękne, kręte, prowadzą przez naprawdę niesamowite góry, ale niestety kierowcy poruszający się po tych drogach pozostawiają wiele do życzenia. Zobaczcie, na drodze do monastyru macie wodę, Nie pompkę. macie wody. Macie pompkę do wody. Dokładnie. Weźcie własną wodę. Protyp. Nie pomaga nawet mocniejsze dociśnięcie. Idziemy na górę, zobaczcie jeszcze jakie widoki są. Przed nami jeszcze trochę wspinaczki, ale podobno 5 minut. Możecie się wybrać na wycieczkę pieszą właśnie takimi drogami i ścieżkami. Uważajcie, bo kamienie są śliskie. Tak wygląda droga, jakbyście szli do Zakopanego w góry. O, w ten sposób. A są i bardziej też uprzywilejowani, którzy są albo niepełnosprawni, być może jak ten pan, albo mają małe dzieci. Jak widzicie, na górze bardzo dużo osób z dziećmi albo niepełnosprawnych, niestety. Dotarliśmy do monastyru, zobaczcie, tak wygląda jego budynek, ta świątynia, ona jest wykuta częściowo w skale. Góra Ostrog to jedno z najważniejszych miejsc religijnych w Czarnogórze. Na jej szczycie znajduje się klasztor Ostrog, zbudowany na pionowej skale. Jest to miejsce pielgrzymkowe, które przyciąga zarówno prawosławnych, jak i katolików. Co wyhaczyłyście ciekawego? Wszystko tutaj jest ciekawe, także myślę, że powinieneś każdy z tej strony nagrać coś sobie. Tak wygląda sklep z pamiątkami. Święty Sava jest tutaj przedstawiony. Tak on właśnie wygląda. Jego kościół był w Belgradzie. Zagadka rozwiązana. Można tu kupić wszystko związane z Jezusem i Maryją dosłownie. Nawet długopisy. Także interes się kręci. No ale jest ładnie. Na pewno warto zobaczyć. Tu się pali te świece. Ale to ładnie pachnie takimi spalonymi świecami. Żebyście mogli tylko poczuć ten zapach. Idziemy do dalszej części monastyru, z tym, że tutaj już nie możemy używać telefonu. Także widzimy się za chwilę. Monastyr został założony w XVII wieku przez metropolitę tutaj hercegowińskiego, Bazylego, który został później kanonizowany i był świętym Bazylim Ostrogowskim, coś takiego. W środku możemy przechadzać się jego komnatami, zobaczyć jak to wygląda. Jest bardzo dużo mozaik wyrytych w skale, rysunków. No, wygląda to naprawdę dobrze. Polecam, jeżeli jesteście w Czarnogórze, musicie tam pojechać, bo jest to warte. Samochód wypożyczcie, jest trochę kręta droga, ciężko tu dojechać samemu, bo tutaj raczej zależy na komunikacji, aż tak nie przyjeżdża. Jeżeli wypożyczycie sobie samochód, my wypożyczyliśmy na 4 osoby za 100 euro,
na 2 dni, czyli mniej więcej wychodzi 50 euro za osobę i jeździmy, zwiedzamy całą Czarnogórę. Zaraz będziemy w Kotorze, pojedziemy na tą serpentynę kotorską. Mam nadzieję, że tam polatam dronem, tutaj nie bardzo można było, więc jedziemy troszeczkę niżej i pokażę Wam mniej więcej, gdzie to jest, plus minus. To co widzimy my? I to co widzi dron. Jedziemy dalej zwiedzać kolejne atrakcje Czarnogóry. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobała wizyta w Ostrogu. Odwiedzilibyście to miejsce? Po drodze mieliśmy możliwość jeszcze zobaczyć jezioro Szkoderskie, które leży na granicy Czarnogóry i Albanii. Jest to największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim. Twoja kolej, ludzie chcą Cię widzieć. Widzieliście to? Nagrałam. No ale już ma tupet, co? No i zobacz jak. Dojechaliśmy do Budwy. O, kicia. Trochę się to pozmieniało od ostatniego czasu. 5 lat temu to byłam ostatnio. Jest trochę więcej turystyki, trochę więcej ludzi. Stopień. Ale dalej jest pięknie. Zobaczymy, co uda nam się tutaj jeszcze zobaczyć. Idziemy na razie na jakieś jedzonko. 20 wrzesień, tudzież września 2023 rok. Budwa to jest jeden wielki plac budowy. Turystyka w tym kraju widać, że się bardzo mocno rozbudowuje, powstają kolejne resorty, więcej będzie turystów i więcej. Czarnogóra to jest bardzo ładne państwo. Budwa jak na razie wygląda całkiem nieźle, ale zobaczcie, za nami jest cały jeden wielki plac budowy. Na pewno nie sprzyja temu krajobrazowi jak na ten moment. Mateusz na wakacjach zwiedza Budwę. dniach tułaczki, aż po prostu chce się wbiec do tej zimnej, pięknej wody. Ale Nie najpierw biegniesz, nie masz musimy- psychy. Najpierw musimy zjeść wodę. Nie masz psychy, Mati. Nie mam ręcznika. Zobaczcie jak ta plaża wygląda. Brakuje jeszcze trochę parawanów. I będzie pięknie. Jak w Polsce, w Władysławowie. I tak bardzo dużo osób.